W poprzednim filmiku z tej miniserii pokazałem Wam, w jaki sposób odczytać genom koronawirusa, a właściwie w jaki sposób zrozumieć te sekwencje literek ACTG, ACTG. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak pójść o krok dalej. Przy pomocy dostępnych online, darmowych narzędzi przekonać się, co właściwie kodują te geny, w jaki sposób zrozumieć logikę koronawirusa. Siadamy i bierzemy się do roboty. Tych z Was, którzy dołączyli dopiero w tym momencie, serdecznie zachęcam do tego, aby cofnąć się i obejrzeć film, na którym pokazuję, w jaki sposób przejść od sekwencji nukleotydów, od tych literek, z których składa się zapis genetyczny, przejść do sekwencji aminokwasów, z których składa się białko. Jeżeli jednak czujecie się w miarę pewnie w biochemii, genetyce molekularnej, to tylko szybciutkie przypomnienie. Ci z Was, którzy nie rozumieją, co mówię, zachęcam Was, obejrzyjcie sobie poprzedni film, dlatego że odwaliliśmy w nim kawał roboty. Cóż my tu mamy? W tym momencie na ekranie widzimy sekwencję genomu nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Na poprzednim filmie pokazałem, gdzie można ją znaleźć. Jak widać, składa się ona, jak każda sekwencja genetyczna, z 4 literek. Omawiałem też w poprzednim filmie, w jaki sposób je odczytać, w jaki sposób przejść od tej sekwencji nukleotydów do tego, o co chodzi tak naprawdę w tym przepisie, czyli do białek. Genom to jest przepis na białka. I jeżeli przyjrzymy się czemuś takiemu jak rozpiska budowy genomu nowego wirusa, to często widuje się diagramy tego typu. Tutaj mamy początek, tutaj mamy koniec i to jest taka właśnie sekwencja, w której ten genom jest odczytywany. Każdy z tych czerwonych pasków to jest jedno białko kodowane przez ten właśnie genom. Zanim jednak dojdziemy do tych białek, przejdźmy przez ten krok pośredni. W jaki sposób z genu właściwie powstaje białko i w jaki sposób, z czego wynika, co będzie to białko robiło. W tym odcinku przyjrzymy się elementom budulcowym białek, czyli aminokwasom. Wróćmy może teraz do tejże samej strony, na której znajduje się sekwencja sekwencja RNA nowego koronawirusa. Jeśli przejedziemy wzwyż, tak jak już mówiłem, znajdziemy już ją rozpisaną na poszczególne geny. Weźmy pod uwagę takie choćby rozpisaną na poszczególne geny, a więc na poszczególne białka. Weźmy pod uwagę takie choćby białeczko. Cóż oznacza ta sekwencja? Skopiujmy ją sobie tak jak poprzednio do edytora tekstowego i robimy te same procedury co ostatnio, czyli Ctrl+F, znajdujemy spację, zamieniamy je na nic, wszystkie spacje zostały zamienione na nic, daszek P, czyli nowe wiersze, zamieniamy na nic. W ten sposób uzyskaliśmy taką przyjazną sekwencję. Ctrl nawias kwadratowy, zwiększymy sobie rozmiar tekstu. Jeszcze raz, co to jest? Każda literka tego zapisu oznacza jeden aminokwas. Aminokwasy, przejdźmy sobie może w tym momencie na ten obrazek, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Mamy 20 możliwych aminokwasów kodowanych w DNA. Oto i one w pełni swojej chemicznej glorii. Teraz już tym literkom, to są te literki na kole, możemy przypisać chemiczną realność. Co się bowiem dzieje? Tak jak już mówiłem, w ribosomie ten zapis jest odczytywany, tłumaczony na co? Na kolejność aminokwasów. Każda kolejna trójka nukleotydów oznacza doczepienie do tego łańcucha kolejnego aminokwasu. Powstaje w ten sposób długi, nitkowaty związek chemiczny. Jeżeli jest względnie krótki, to mówimy o nim peptyd. Jeżeli jest długi, jest tak powyżej 100-150, to już mówimy o nim białko. Teraz się przyjrzymy temu, w jaki sposób to wygląda i jak są one zlepiane. Tych z Was, którzy w tego typu filmach trzeba pogodzić tych z Was, którzy kochają chemię i nią żyją i oddychają, i tych z Was, którzy nienawidzą chemii. Postaram się więc mówić w taki sposób, żeby i jedni, i drudzy byli w miarę zadowoleni. Tych z Was, którzy uznają, że to, co mówię, jest zbyt techniczne i chemiczne, cóż, przepraszam, być może inaczej się nie dało. Natomiast purystów chemicznych też uprzedzam, że nie wszystko będzie się tutaj działo ściśle zgodnie z nazewnictwem chemicznym. Ale spróbujmy to, co tu w tym momencie widzimy, jakoś sobie uprzyjemnić.
Najważniejsza rzecz, którą trzeba wiedzieć o łączeniu się aminokwasów, wynika z tego, jak wygląda ten wspólny element strukturalny absolutnie wszystkich aminokwasów. Weźmy sobie pod uwagę właściwie jakikolwiek z nich i przyjrzyjmy się tej części, wokół której macham teraz myszką. Co się na niej mieści? No, mieści się na niej końcówka, na której znajduje się atom azotu i 2 atomy wodoru, a z drugiej strony tego takiego małego łańcuszka tu mamy atom węgla. One są zwykle nieoznaczone na takich wzorach strukturalnych. Jeżeli coś jest nieoznaczone, to znaczy, że tutaj jest atom węgla. COOH, grupa, którą może rozpoznajecie. I co się dzieje, kiedy te kolejne aminokwasy są dołączane? Otóż te właśnie dwie części, te 2 fragmenty kolejnych cząsteczek są ze sobą zszywane dokładnie i właśnie w tym miejscu. Czyli to miejsce, które tu widzimy jako OH, łączy się z tym miejscem, które tutaj widzimy jako NH2. I co się dzieje? Jaki jest tego skutek? Zwróćcie uwagę, co się wydarza. No, ten łańcuch czytany od tej strony będzie wyglądał następująco. C, C, N, potem następne C, C, N i przypuśćmy, że następne dołączone do tej fenyloalaniny będzie glicyna, to będzie kolejne CCN. Jeżeli przyjrzymy się strukturze jakiegokolwiek peptydu czy białka, to zobaczymy ten główny łańcuszek CCN, 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 CCN i do niego podoczepiane są różne reszty. I to jest właśnie tych 20 różnych aminokwasów. One nie różnią się tym elementem strukturalnym, tylko różnią się tym, co jest do niego doczepione. Czyli jeden aminokwas, najprostszym aminokwasem jest glicyna. To jest coś, co praktycznie rzecz biorąc nie ma tam żadnej w tym miejscu doczepionej grupy. Tam jest tylko pojedynczy atom wodoru. Nic tam się w zasadzie nie dzieje. Czyli gdybyśmy mieli aminokwas zbudowany z samych glicyn, to nic by nie wystawało z tego łańcuszka. I w tym momencie korzystamy z kolejnego narzędzia, które Wam chciałem pokazać. To jest coś, co nada być może temu, o czym mówię, odrobinkę realności. PepDraw. To jest taka mała zabawka online, w której można sobie zbudować dowolny peptyd, budując go z kolejnych aminokwasów. To, co obiecywałem, to jest najprostszy możliwy chyba przykład peptydu. Weźmiemy sobie 10 glicyn, narysuj peptyd i co nam się pojawiło? To jest właśnie to, o czym mówiłem. Czyli idąc od brzegu, dowolnego, będziemy mieli CCN, 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 CCN. To jest ten łańcuch. I jak widać, niewiele z niego wystaje, dlatego że glicyna jest najprostszym aminokwasem. Wystarczy jednak zajrzeć do tej tabelki i ruszyć wyobraźnią. Przypuśćmy, że chcemy troszeczkę uciekawić ten nasz prościutki peptyd i dorzucimy coś, co ma większą resztę. Zobaczymy, jak to działa. Na przykład tryptofan zaznaczany kodowo literką W. Przeskakujemy więc na drugie okienko i gdzieś po środku, w dowolnym miejscu, jedną z glicyn zamieniamy na W. Patrzcie, co się dzieje. No, powstał nam zupełnie inny peptyd. Tutaj dalej mamy taki ładny, prosty łańcuszek, ale do niego w pewnym miejscu, w tym miejscu doczepił się tenże nowy aminokwas i co on ma dużą, solidną resztę. Możemy więc, jeżeli mamy ochotę, zrobić taki sam, składający się z pewnej ilości W. Powstałby wtedy taki oto gargantuiczny peptyd. Jeżeli mamy ochotę, możemy zrobić bardzo długą nitkę tego typu. I teraz cała tajemnica zapisu genetycznego i tak naprawdę cała tajemnica biologii pojawia się w tym momencie, bo pojawia się pytanie, co będzie ten związek chemiczny robił. Wróćmy w tym momencie, przeskoczmy sobie do tego naszego białeczka. To jest coś, co wyciągnęliśmy już z genomu koronawirusa. Wybaczcie, że tak przeskakuję pomiędzy ekranami, ale dokonam jeszcze jednego przeskoku. Wrócimy sobie do tego. To jest jakieś białko. ORF, zgodnie z tym, co mówiłem na poprzednim filmie, czyli otwarta ramka odczytu, w praktyce oznacza to, że wiemy o tym miejscu tylko tyle, że to miejsce jest odczytywane. To jest miejsce, z którego rybosom będzie odczytywał ten fragment. I przypuśćmy, że nie zaglądamy do bieżącej literatury naukowej, nie szukamy po bazach danych informacji o koronawirusach, bo to białko jest oczywiście intensywnie badane. Co ono robi? Przypuśćmy, że chcemy tylko przewidzieć, co to będzie, chcemy zobaczyć. No więc skopiowaliśmy sobie sekwencję jego aminokwasów, wiemy, że takie coś powstanie. Czyli jeszcze raz, żeby była pewność, co się dzieje. Wpuszczamy cząsteczkę genomu koronawirusa do komórki.
ta komórka zaczyna to swoimi własnymi ribosomami odczytywać, idąc od lewej do prawej. Zrobiła pierwsze białko, zrobiła drugie białko, wyprodukowała białko S. Przypuśćmy, że idzie po kolei, czyta jak leci, czyli to białko tworzące kolce koronawirusa i potem następny gen, który odczytuje, to jest ten gen kodowo ORF3A. Co to jest? Powstanie z tego jakieś białko. Wiemy o nim, że ma taką sekwencję. Co więc robimy? No, przypuśćmy, że skopiujemy kawałeczek tego zapisu i zobaczymy, jak on wygląda w naszym narzędziu do rysowania peptydów. Pyk. No, wygląda on w ten sposób. Gdybyśmy mieli ochotę, możemy teraz przejść literka po literce i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Zacznijmy od początku. Zrobimy tak. Otworzymy to na jednym okienku tutaj, na drugim okienku otworzymy tę tablicę i przyjrzymy się, czy wszystko się zgadza. No więc pierwszym z naszych aminokwasów jest M, czyli metionina. Wspominałem w poprzednim filmie, dlaczego ta M-ka jest zawsze na początku. No, metionina jest takim dosyć ciekawym aminokwasem, dlatego że tu na końcu ma atom siarki wbudowany w ten łańcuch. No i rzeczywiście wszystko się zgadza. Następna literka D, kwas aspartamowy. No i rzeczywiście zgadza się, tutaj mamy te dwa atomy tlenu, po których można go rozpoznać. I gdybyśmy mieli ochotę, możemy tak przejść jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Zbudowaliśmy początek tego. To jest oczywiście tylko początek. I gdybyśmy zechcieli skopiować tyle tylko, ile mamy, tu przeskakujemy, tyle tylko, ile mamy ochotę, z tego co kojarzę, to ten rysowacz peptydów zaprotestuje nam w tym momencie, że jest to troszeczkę za długie i chyba nam go troszeczkę przytnie. On robi maksymalnie do 60. W rzeczywistości znowu przeskoczymy pomiędzy oknami, każemy mu policzyć, z ilu liter się to składa. 275 znaków, czyli to białko pierwotnie ma 275 aminokwasów. My tutaj mamy narysowane tylko 60. Ta nitka w rzeczywistości byłaby więc mniej więcej 4-krotnie dłuższa. I teraz wielkie pytanie brzmi, i co dalej? Czyli w ribosomie powstaje ta nitka, aminokwas po aminokwasie powstaje i co z tego powstanie? Jakie to będzie białko? No i tutaj zaczyna się dużo trudniejszy etap. Do niego nie mam już dla Was tak pięknych demonstracji, nie mam już aplikacji online, które wykonają za nas dalszą robotę. Ponieważ, jak się okazuje, w tym momencie sprawa się robi dosyć skomplikowana. To ten długi ciąg aminokwasów, ten polimer, on już po wychodzeniu z ribosomu zaczyna się zwijać. On nie jest w postaci długiej, luźnej nitki. Nie, te różne części białka zaczynają oddziaływać ze sobą, to się zaczyna na różne sposoby zwijać. I nie ma, i tu jest jakby, no, można powiedzieć, puenta tego, o czym mówię, nie ma żadnego prostego sposobu na przewidzenie, tylko na podstawie sekwencji aminokwasów, jak będzie wyglądało dane białko. No bo zwróćcie uwagę, to jest tylko związek chemiczny. Wiemy tylko, z jakich się składa atomów. Natomiast co się ułoży, jakie tu się zrobią łóżka, wypustki, jakie to stworzy spirale, to wprost z tego nie wynika. I tutaj wkracza cała gigantyczna sfera nauk biologicznych zajmująca się tylko i wyłącznie tym. Przewidywaniem, jaka będzie struktura trójwymiarowa białka na podstawie sekwencji jego aminokwasów. Są tutaj różnego typu kroki pośrednie i powiem tylko o jednym z nich. W strukturze, a zresztą zróbmy to na jakimś konkretnym przykładzie. Przyjrzyjmy się na przykład to jest strona, na której znajdują się modele trójwymiarowe różnych białek, Swiss Model. To jest taka strona, gdzie można znaleźć różne bardzo fajne, dobrze opracowane białka. My sobie wybierzemy, i to są tylko i wyłącznie białka nowego koronawirusa. My sobie wybierzemy któreś z nich, a któreś tam, no powiedzmy sobie takie. Wybierzemy sobie któreś z tych białek i tu jest, jak ono wygląda po rozpisaniu na poszczególne atomy. Gdybyśmy się temu przyjrzeli, to zobaczymy, zresztą ja to otworzę w nowym okienku, żeby było troszeczkę większe. Gdybyśmy się uparli w tym momencie i chcieli koniecznie to posprawdzać, to bylibyśmy w stanie przyjrzeć się. Tu jest ta nitka, tu jest ona dalej, przechodzi. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się jej dokładnie, pewnie bylibyśmy w stanie nawet sczytać z tego, z jakich konkretnie składa się aminokwasów. Tak czy inaczej, widzicie, co się dzieje. To nie ma postaci
nitki, tylko to tworzy taką postać trójwymiarową. Jeżeli zaznaczymy takie coś, co się nazywa cartoon, to jest taki bardzo popularny sposób wizualizowania białek. Zwróćcie uwagę, że zniknęły nam te reszty boczne, te wszystkie wystające rzeczy, natomiast został sam ten szkielet. I to, co można w nim zauważyć, to są charakterystyczne są choćby takie spiralki. To jest spirala tak zwana alfa helisa. To jest taki charakterystyczny sposób układania się sąsiednich aminokwasów. On występuje dość często w białkach. W pewnych warunkach sąsiednie aminokwasy będą się tak fajnie do siebie przytulały, tworząc coś w stylu takiej regularnej spiralki. I jeżeli przeskoczymy z tego widoku tasiemkowatego do widoku atomowego, zobaczymy, że to wcale nie jest takie ładne i eleganckie. Natomiast tak czy inaczej, nie wiem, czy widzicie ten segment tutaj, że rzeczywiście ten fragment łańcucha aminokwasowego tworzy coś jakby w stylu takiej spiralki. I przewidywanie chociażby tego, w którym miejscu tej sekwencji, bo to jest ta sekwencja, w którym miejscu tej sekwencji pojawi się tego typu spiralka, tego typu alfa helisa, to jest pierwszy krok budowania modeli. Ale wcale nie jest to proste i ten problem w ogólności nie jest rozwiązany. Czyli nie ma czegoś takiego, jak jeden program, który zawsze działa, do którego wklepujemy sekwencję aminokwasów, a on nam wypluwa, jak będzie to białko wyglądało. Co ciekawe, już dobre paręnaście lat temu powstała aplikacja, którą chciałem Wam teraz pokazać, której się okazało, że ludzka intuicja potrafi być całkiem niezłym narzędziem przewidywania tego, jak ma wyglądać dane białko. Poświęcimy więc minutkę aplikacji Foldit. Foldit to jest takie dosyć ciekawe, to jest taka dosyć ciekawa rzecz. Jeżeli zainstalujemy sobie, inni mówią, że to jest gra, inni mówią, że to jest program Foldit, zalogujemy się, ja tam mam założone konto, tutaj macie moją nazwę, zalogujemy się, żeby sobie zagrać, no to mamy taką sekwencję takich problemików, na których się uczymy. Na czym polega gra Foldit? Gra ta pokazuje nam pewnego typu bardzo proste białeczko. W tym wypadku mamy jakieś dwie reszty aminokwasowe i nasze zadanie polega na tym, aby odchylać te wystające łańcuchy boczne, nam w tym momencie gratuluję, że nam się udało, tak aby one nie nachodziły na siebie. W ten sposób uzyskujemy coraz bardziej realistyczne białka. I okazało się, że jeżeli się wyszkoli ludzi na tego typu prostych przykładach i daje im się coraz bardziej złożone przypadki, to w pewnym momencie tysiące ludzi grających w tę grę, rozwiązujących coraz to trudniejsze przypadki, zaczyna całkiem nieźle przewidywać struktury rzeczywistych białek. Tu można odchylać te łańcuchy od siebie, on nam pokazuje miejsca, gdzie dochodzi do kolizji i ukazał się artykuł parę lat temu w czasopiśmie Nature, z którego wynikało, że grupa ludzi grających w Foldit prawidłowo przewidziała strukturę pewnych białek. Okazało się, że takie społecznościowe działanie na takiej prostej grze jest w stanie doprowadzić do rozczytania struktury pewnych rzeczywistych białek. W tej chwili na nowej wersji gry Foldit można próbować rozczytać strukturę białek koronawirusa. Jest to na tyle jakby trudny i nietrywialny problem, że nawet dzisiaj, już w epoce zaawansowanej sztucznej inteligencji, do rozczytywania struktury tego typu białek zagania się oczywiście komputery, ale nigdy nie zaszkodzi sprawdzić, czy gracze grający w Foldit nie są w stanie zasugerować jakichś tam rzeczy widocznych intuicyjnie, na oko. To naprawdę nie są proste sprawy. Wymyślenie, w jaki sposób to białko się ułoży. Jeżeli więc macie ochotę wziąć jakiś udział w rozczytywaniu struktury białek koronawirusa, zainstalujcie sobie grę Foldit. Przejdźcie przez samouczek, a potem dostaniecie do rozwiązania zagadkę tygodnia, jaką jest najprawdopodobniej którejś z białek koronawirusa. Wracamy w tym momencie do samych białek. Otwórzmy sobie jeszcze raz to okienko i spójrzmy na ten obiekt. No i cóż z tego powstaje? Mamy gen. Gen tłumaczy nam się na sekwencję aminokwasów. Sekwencja aminokwasów skręca nam się w pewien sposób i powstaje pewien obiekt. Zobaczmy sobie teraz powierzchnię tego obiektu. Powstało coś takiego. I teraz się pojawia ostatnie w zasadzie pytanie, to najbardziej fundamentalne, co to będzie robić? I to jest najtrudniejsze z wszystkich pytań, z którymi mamy tu do czynienia. I tak naprawdę, aby przejść od genomu
do funkcji, do struktury, trzeba przejść przez te wszystkie kolejne etapy. I ostatnim z nich jest to pytanie, co to będzie robić? I to jest pytanie, na które już zupełnie nie ma prostej odpowiedzi. To jest naprawdę skomplikowana sytuacja. Zwróćcie uwagę choćby na coś takiego. To samo białko, czy ten sam peptyd włożone do mojego organizmu mogą wywrzeć zupełnie inny skutek niż wstrzyknięte, połknięte, umieszczone w organizmie bakteryjnym, albo jakiegoś grzyba, albo nawet innego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że szczegóły biochemii mojego organizmu, występujące w moim organizmie receptory, nie wiem, poziom zakwaszenia mojego organizmu, to wszystko wpłynie na to, co to będzie robić. W związku z czym nie ma już absolutnie żadnego prostego sposobu przetłumaczenia, nawet z doskonale poznanej struktury białka, na to, jaka będzie jego funkcja. I tu się zaczyna cała zabawa w biologię komórki, medycynę, biochemię i wszystko inne. Wszystkie nauki biologiczne łączą się w tym momencie. Mamy już tego typu białko, ale po pierwsze, co ono będzie to robić, jak będzie to robić i jak możemy wykorzystywać tę wiedzę do naszych celów. Żeby Wam pokazać, w jaki sposób wygląda to w praktyce, już takiej konkretnej praktyce, pokażę coś, co pokazywałem już na innym filmie z tej serii. To jest mianowicie to białko S. W drugim filmiku z tej miniserii pokazywałem Wam, jak zbudowany jest koronawirus i tam mówiłem o tym białku S, czyli spike. To jest to właśnie białko, które odpowiada za wiązanie się koronawirusa z naszymi komórkami. Tak ono wygląda w takiej wersji trójwymiarowej, to białko. No i teraz się pojawia pytanie, w jaki sposób ono działa? To jest ta część powierzchniowa, w jaki sposób ono łączy się z naszymi komórkami. Być może dałoby się to zaburzyć w jakiś sposób, być może są jakieś substancje, które zablokują mu możliwość łączenia się z ludzkimi komórkami, a więc możliwość namnażania się. To są sprawy, które wcale nie są proste. I teraz dochodzimy do ostatniego etapu. Przypuśćmy, że już wiemy, jak to działa, jak teraz tę wiedzę wykorzystać. I tu się zaczyna medycyna. Na przykład, przypuśćmy, że mamy jakąś interwencję terapeutyczną. Wymyśliliśmy jakieś lekarstwo, które wchodzi w to miejsce, które blokuje możliwość łączenia się. Czy to jest bezpieczne, czy nie wywołuje skutków ubocznych, czy skoro zadziałało u myszek, to zadziała także u ludzi. Także jak widzicie, jest długa droga pomiędzy sekwencjonowaniem genomu koronawirusa, a wymyśleniem, w jaki sposób sobie z nim poradzić. Jeżeli dzielnie wytrzymaliście ze mną pierwsze kroki tej ścieżki, kiedy pokazywałem Wam, jak tym się wszystkim możemy bawić, gratuluję. Zwróćcie uwagę, że my przeszliśmy z jednej strony przez te najprostsze, ale też takie chyba najbardziej żmudne etapy, a nie doszliśmy tak naprawdę jeszcze do samej istoty problemu, czyli co dalej z tym wszystkim zrobić. Ale tego nie da się już zrobić przy pomocy darmowych narzędzi dostępnych online. Tym większy szacunek więc dla naukowców i lekarzy, którzy już zajmują się wynikającą z tego praktyką. Dzięki za oglądanie, za siedzenie ze mną. Mam nadzieję, że poznaliście trochę fajnych narzędzi. Bardzo bym się cieszył, gdybyście się nimi jeszcze troszeczkę sami pobawili. Dajcie mi znać, czy wszystko było jasne. Jeżeli nie było jasne, to spróbuję Wam odpowiedzieć. Wielkie dzięki i dużo zdrowia. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia w następnych filmach.